Drodzy Państwo, ponieważ zaszło takie zapytanie, jakie ustawienia do fotografii przyrody, dzikiej przyrody, czyli wiewiórek i gołębi, dzika przyroda po bytomsku i po śląsku, no to dzisiaj chciałam Państwu o tym powiedzieć i powiem Państwu, że dzisiaj jak tu jestem w tym parku, to przydało się to bardzo, ponieważ mam te ustawienia zachowane w trybie C. Jak to zrobić? Zapraszam do filmu o trybie C. Jak to sobie ustawić? Mam nadzieję, że nie słyszycie Państwo tych ludzi wokół, tylko słyszycie mnie i że nie będę musiała tego dogrywać w domu. Więc co ja mam tutaj w ustawieniach? Jak przejdę sobie do Super Control Panel, to jak Państwo widzicie, mam ustawione tak. ISO mam na auto. Balans bieli mam na auto. Tutaj jeśli chodzi o profile kolorystyczne, to mam ich, tutaj teraz wskoczyło więcej, bo już wiem czemu. Bo jak zmieniałam trochę to ustawienia, to wskoczyło więcej. Tu jeszcze muszę to zmienić. To bym usunęła w ogóle ten czarno-biały i ten w ogóle niepotrzebne. Można sobie zostawić na przykład tylko natural albo tylko vivid, jak tam Państwo chcą, bo ja i tak strzelam w rawach, więc to nie ma znaczenia. Strzelam w rawach, czyli tutaj mam ustawione prawda, rawy. Tutaj mam ustawioną stabilizację do zdjęć na auto. Mam wyłączone wykrywanie twarzy i to Państwu też polecam zrobić, wyłączyć sobie wykrywanie twarzy, ponieważ wtedy będzie czasem aparat świruje i widzi w jakimś krzaku twarz. No i zamiast łapać autofokus tam, gdzie ma, to on próbuje z tym zwalczyć, próbuje coś wymyśleć, coś zrobić po swojemu. Co mam tu jeszcze ustawione? Mam, jak Państwo widzicie tutaj, jest w trybie manualnym aparat, więc przednim kółkiem ustawiam sobie przysłonę, tylnim ustawiam sobie czas. I zrobiłam sobie tak dlatego, bo dotychczas fotografowałam na tylko czasie, na priorytecie czasu, czyli na ustawieniu S, ale zauważyłam, że ponieważ te obiektywy, których używam, są często ostrzejsze na bardziej przymkniętej przysłonie, no to chcę mieć tą kontrolę, że tutaj będę miała, mogę też kontrolować sobie przysłonę tutaj przednim pokrętłem. Co więcej mam jeszcze ustawione, to jak pójdziemy sobie jeszcze raz do Super Control Panel, to tutaj Państwo widzicie, że mam ustawione też nagrywanie filmu w slow motion. I to jest bardzo fajne i bardzo wygodne, bo jeżeli tu macie Państwo już ustawione, jak film ma być nagrywany, to wystarczy, że naciśniecie na aparacie później tutaj przycisk nagrywaj i on będzie nagrywał w tym trybie, który tu jest ustawiony. I dlatego też tutaj mam ustawioną stabilizację matrycy dla filmu. To jest stabilizacja do zdjęć, to jest stabilizacja do nagrywania wideo. Stąd też ja mam to ustawione, bo przez pierwsze kilka razy, no bo ja nigdy wideo nie robiłam, nie wiedziałam, że to jest do wideo, nie ustawiłam tego i w związku z tym nadal mam jakieś tam nagrania w slow motion, ale nie są one tak fajne i tak stabilne, jak mogłyby być, natomiast ta stabilizacja naprawdę robi robotę i wygląda to super. Przy tym obiektywie 300 też. Co jeszcze mam ustawione? Tutaj, jeśli chodzi o przyciski, to na przycisku ustawienia balansu bieli, jak jego przycisnę, to korekty ekspozycji, nie balansu bieli. Jak widzicie Państwo, jak go naciskam, to trzymając go mogę sobie zmieniać naświetlenie zdjęcia. Czy chcę je przyciemnić, ekspozycję zdjęcia, czy chcę je rozjaśnić. I tak sobie zostawiłam ten przycisk ustawiony, ponieważ były też takie sytuacje, że na przykład był bardzo jasny ptak i nie do końca dobrze sczytał tą scenę, a nie mam czasu, żeby szukać innego ustawiania naświetlenia, więc mam ustawione to tutaj. Czy coś jeszcze mam tu ustawione? Niech pomyślę. Tutaj na przednim tym guziku, tym o tu, co jest przy obiektywie, znaczy on nie jest na obiektywie, tylko tym na body, który jest przy tym mocowaniu obiektywu. Mam ustawiony telekonwerter cyfrowy, więc mogę sobie przybliżyć. O, coś tu nam przeleciało właśnie, jakiś pyłek.
Więc mam telekonwerter cyfrowy i mogę nim sobie przybliżyć środek kadru. Środek czy tam, gdzie mam punkt autofokusa? Ciekawe. Co więcej, tutaj pod tym przyciskiem, jak widzicie Państwo, domyślnie mam tak w ramach zasady trójpodziału ustawiony punkt ostrości i tak się zaczyna. Natomiast jeśli chcę szybko sobie przeskoczyć, no to klikam tutaj na ten i tu mam ustawione Home i też Single Autofocus. I fajne jest to, że jak kliknę w niego znowu, to znowu mi się włącza Continuous, ale wraca mi na to pole domyślne. Natomiast ten mi zmienia na pojedynczy punkt autofokusa, znaczy nie ciągły autofokus, tylko pojedynczy autofokus i wraca mi szybko na środek. Oczywiście mogę sobie szybko zmienić tutaj później jaki chcę mieć autofokus i też lubię korzystać z tego. To mam włączone, czyli ten pojedynczy z manualnym, że jak zacznę kręcić, o widzicie Państwo, zaświeciło się na czerwono, bo dotknęłam pierścienia autofokusa, który swoją drogą leży na stole i się nie rusza. I teraz widzicie Państwo, jak się podświetlają niektóre liście na czerwono, jak kręcę tym pierścieniem. I jak tylko przestaję nim kręcić, to przestają się podświetlać. Natomiast jak nacisnę do połowy, to znowu wraca autofokus. Więc tutaj wciśnięty do połowy spust, przekręcam pierścieniem, jeśli chcę doostrzyć i wtedy dopiero strzelam. Czy coś jeszcze? Myślę. Mam ustawione Auto ISO i Auto ISO mam ustawione tak, jak jest domyślnie do 6400, ponieważ dzisiaj w tych programach do obróbki zdjęć swobodnie to wystarcza i można spokojnie sobie z tym poradzić. I bardzo Państwu polecam ustawić sobie to właśnie na którymś z trybów C. Ja akurat ten do przyrody mam na tym C na kole, ponieważ najszybciej mogę na to przełączyć i wtedy wiem, co mam. Aha, i co jeszcze jest istotne. Zwróćcie Państwo proszę uwagę, że jak sobie przejdę w jakiś tam inny tryb i wracam do C, to mam 6400 jako co? Prędkość migawki. I też sobie Państwo ustawcie jak najszybszą tą prędkość migawki. Ja zostawiałam 6400, no bo wiem, że ten obiektyw nie jest też jakiś mega jasny. Na 6400 mi pozwala aparat i jeszcze ISO jest, jak widzicie Państwo, 5000 przy tym 6400, więc takie mam domyślne. To jest takie, że spokojnie zamrożę ruch, ale ten obiektyw też da radę i powinno wyjść dobre zdjęcie, takie z nagła. Jedyne, co rozważam, żeby zmienić, to może ten punkt autofokusa jednak przenieść sobie na środek. Chociaż wiadomo, że to kompozycyjnie nie jest jakieś takie najpiękniejsze. Niemniej jednak przy dzikiej przyrodzie i tak często jeszcze coś przycinamy i przekadrowujemy, więc może nie będzie to takie złe. Ale jeszcze to rozważę. No więc to są na ten moment moje ustawienia, jeśli chodzi o fotografowanie dzikiej przyrody. One mi się sprawdziły zdecydowanie. Jedyne, co Państwa przestrzegam, jak już sobie Państwo je zachowacie, to sprawdźcie, czy aby na pewno wszystko jest tak, jak chcecie, bo ja na przykład na początku tutaj miałam same JPEGi, bo coś tam resetowałam, coś i nie zauważyłam, że tutaj nie mam rawów. Teraz też bym jeszcze zmieniła i bym usunęła sobie te niepotrzebne dodatkowe, chociaż ja tu właściwie nie wchodzę, więc nie przeszkadza mi to w niczym. No, natomiast takie ustawienia dla mnie obecnie bardzo się fajnie sprawdzają i je serdecznie polecam, żeby mieć włączone ten na start, jak się to włącza, to jest Continuous Autofocus, punkt autofokusa jest tutaj, w tym miejscu jest pojedyncza klatka, nie seria, bo nie zawsze trzeba serię. Mam tutaj też oczywiście Pro Capture i jak widzicie Państwo, mam tylko Pro Capture Low w 3 wersjach. Też tak naprawdę nie potrzebowałabym tej wersji Anti-Shock, tylko tą cichą na przykład. Znaczy to jest sekwencja cicha albo Anti-Shock. Natomiast Pro Capture mam Low, ponieważ wtedy on łapie autofokus na każdej klatce. Mam też tu samo wyzwalacz,
Właściwie też nie wiem czemu, ale jego chyba... A nie, można go wyłączyć. To pewnie zostało po trochę innych ustawieniach, więc jeszcze tu muszę trochę posprzątać. Natomiast to, co bym zostawiła, to by było właśnie to. Byłby to tryb cichy na pewno. Tryb cichy sekwencja i Pro Capture Low. No to może, co będę gadać dużo, może to z Państwem zmienię po prostu. Pójdźmy sobie w menu. Pójdźmy sobie w koło zębate i to będzie funkcja przycisku nie, to nie było tu. Ustawienie sterowania nie, to nie to. Ustawienia trybu obrazu, tak, tu sobie mogę wyłączyć te, których nie chcę. Tam gdzieś jakiś art był włączony, a teraz widzę, że go nie ma. No to jak to działa? Właśnie, vintage nam są niepotrzebne przy fotografii zwierząt. Dobra, czyli wracamy do menu. Ustawienia właśnie tych różnych trybów migawki. To tu mogę sobie wyłączyć ten anti-shock, bo on i tak jest włączony. Ten anti-shock sobie też mogę wyłączyć. I tylko cichy sobie zostawić sekwencję. I wyłączyć sobie te timery. W sensie, jak to się nazywa? Samowyzwalacz? Coś takiego. Ludzie, drodzy Państwo, jest bardzo źle. Zapominam słów, zapominam, jak się rzeczy nazywają. Dobra, to sobie wyłączyłam. I czy coś jeszcze mogę tutaj zmienić? Nie. To właściwie wszystko, co chciałam zmienić. To teraz, jak mam to zmienione, to jeszcze raz sobie... widzicie Państwo, to teraz mamy tylko kilka tych opcji. Przechodzę sobie do menu. Jeszcze raz wchodzę sobie w to menu pierwsze, zresetuj tryby niestandardowe, przypisz do trybu niestandardowego i zmieniam sobie ten tryb C, robię ustaw i teraz jak już wrócę sobie do tego trybu C, to będzie tak jak teraz ustawiłam. Sprawdźmy, czy moja teoria działa. Przyszłam sobie na M, no i idziemy do mojego C. Proszę bardzo, punkt autofokusa tam, gdzie był. Wspaniale, tu mamy ograniczoną liczbę wyboru. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj, czy tu też mamy ograniczone opcje. Też mamy ograniczone opcje. No i wspaniale, jest tak jak chcieliśmy. Więc ja póki co te ustawienia polecam i co jest super, jest ta opcja z tym slow motion, bo naprawdę mamy scenę, tylko pamiętajcie Państwo, żeby najpierw złapać autofokus, a dopiero potem nacisnąć ten guzik nagrywania, bo w slow motion jak nagrywa, to on już nie łapie autofokusa, on go łapie raz i koniec. Tam nie działa ciągły autofokus. No więc to tyle. I z tymi oto ustawieniami dzisiaj udało się złapać takie różne rzeczy. Oczywiście te zdjęcia będziecie Państwo, no najważniejszy ten kubek, nie? Te zdjęcia będziecie Państwo widzieć później też, bo je wrzucę. To są te dzięcioły. Nie udało mi się złapać ich dwóch, bo były za szybkie i za bardzo za krzakami, ale no było to bardzo, bardzo fajne. Więc polecam takie ustawienia, drodzy Państwo, aczkolwiek jak dla Was działają inne, to bardzo zachęcam do tego, żeby podzielić się z tym w komentarzach. Jeżeli widzicie na przykład Państwo, że ja coś tu sobie knocę albo sama sobie utrudniam, to bardzo proszę też dajcie znać. Pamiętajcie Państwo, że ja jestem amatorką i ja się ciągle uczę. Ja tu ciągle coś zmieniam, ciągle coś dostosowuję, bo ciągle się uczę i bardzo sobie cenię wszelkie uwagi, które mogą mi w tym pomóc. Więc dziękuję Państwu bardzo za uwagę dzisiaj. Jestem zdumiona ilością subskrybentów, bo sądziłam ciągle i wciąż, że ja nagram po prostu kilka instrukcji i o kanale zapomnę, a tak jak Państwo się tak mnożycie, to mnie szkoda o kanale zapomnieć i ciągle wrzucam coś nowego. I bardzo mnie to motywuje, dlatego bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.